Dzisiaj przetestuję przepisy od 5 topowych youtuberów. Wszystkie te osoby mają ogromne zasięgi, ale czy za popularnością idzie również wyrafinowany smak? Wybrałem po jednym przepisie od każdego i będę je oceniać względem 3 zasad. Pierwsza zasada, zasada smaku. Druga, czy przygotowałbym to na spotkanie z moimi znajomymi? Oraz trzecia, czyli test krytyka. A tym krytykiem będzie największy krytyk kulinarny, jakiego znam. To będziesz ty. Będzie ciężko. Wśród tych 5 osób jest jedna kobieta i co? Kobiety mają pierwszeństwo. Zaczynamy od przepisu Wersow. Na jej kanale widnieje film, w którym przygotowuję sobie racuchy i to właśnie ten przepis postanowiłem sobie odtworzyć. Mamy mleko, mamy mąkę, mamy jajko, sodę oczyszczoną, cukier, jabłuszka, bo to będą takie racuchy z jabłkami, oraz coś do przesiania mąki. Będę posiłkował się jej filmem, żeby krok po kroku zrobić idealnie racuszki. Zaczynamy od obrania jabłek. Umyte? Nie. Ja pierdzie. Nie wiem, czy powinno się myć jabłka, skoro i tak obieramy tą skórkę? Próbujemy zrobić challenge, żeby bez odrywania, żeby taka długa była, ale i tak mi się wydaje... O, spadło. Ale i tak wyszło mega długie, zobacz. Teraz robimy tak, że kroimy plastry. Będziemy musieli wyciąć ten środek. Zobacz, takie... Nie za grube? Ona to miała też takie w miarę. Część ona miała też w kostki, nie? No. No ale nie kumam tego trochę, bo jak weźmiemy taki plaster i obtoczymy go w masie, no to już te kostki nie przylepią się. No nie wiem, mi się wydaje, że będą za ciężkie, będą spadać. Dobra, to mamy praktycznie usunięte już wszystkie gniazda. Jeszcze tu nam tylko pozostało jabłkowe gniazdo wyrzucić. Tu mamy te okrągłe. A tu będziemy robić na kawałki. Bierzemy teraz się za ciasto. Miseczka. Bierzemy mąkę, oczywiście ją musimy przesiać, żeby nie porobiły się grudy. Powiem ci, że dawno nic nie robiłem na głębokim oleju. A z tego co widziałem, to tu będziemy jechać właśnie na głębokim oleju. Mleczko, szklankę. Proporcje są proste. Szklanka mleka do szklanki mąki. Jedno jajo. Cyk. Cukier wanilinowy do środka, łyżeczka sody oczyszczonej, cynamon dajemy zarówno jak i do masy, jak również na jabłka. Ona robiła tak, że jabłka do talerza, cynamon na jabłka i teraz drugi talerz i mieszamy. No klasa. No gra, dobry patent. Fajny patent, no. No i teraz trzeba pomieszać to ciasto. Spróbujemy użyć siły mięśni. I zobacz to, znowu oblany. Dobra, bierzemy oleju. No nie no, myślę, że grubo, nie? No grubo. No w cały, no dobra. Dawaj, będziemy robić na głębokim. Tak dawno nie robiłem nic na głębokim oleju, że nie wiem, prawdę mówiąc, jaka musi być temperatura. No musi być chyba tak, że włożysz trochę ciasta i musi tak skwierczeć. Bierzemy jabłuszka obtoczone w cynamonie i dajemy teraz do masy. Wszystkie chyba, nie? No. Wszystkie damy, grubo. I niech się tutaj chwilę zaprzyjaźnią. Czekamy na aż olej będzie idealny i smażymy to, ziomek. Jeżeli chodzi o moje zadowolenie smakowe, wszystkie te 5 osób będą miały easy job, ponieważ ja lubię jeść, ale trzeci punkt. Ona będzie tutaj jechać grubo, ona się nie cyrtoli. No to co, sprawdzamy na początku małym jabłuszkiem. Jest git. Ona nie lubiła łapą. A czym? No miała taką chochlę. I tą chochlą robię. Łapą też jest git. Kurde, ale mi wbrew poszło. Jo, pitole. Jak się czuję jak u Chińczyka. Ale to w ogóle te jabłka zmiękną, bo ja pamiętam jak ja miałam taki swój przepis, to musiałam je trzymać te jabłka, wiesz co, pod przykryciem. Tak mega długo, nie? No. Fajnie to wygląda. A to są wróżby Andrzejkowe? Tak się prezentują racuszki. To bym powiedział, że wygląda jak choinka. Christmas tree. I to jest jak bombka, patrz. Czyli ewidentnie świąteczne racuchy, ale powiem ci, że pomimo, że to leżało chwilę na ręczniku papierowym, to jest tak puste. Zobaczmy sobie, czy ten ręcznik jeszcze wpije to. Jak wpija w fest. Zobacz, ile tego tłuszczu tam. Jeden racuch, zapotrzebowanie na śniadanie zapewnione. To jeszcze nie jest koniec, ponieważ musimy jeszcze cukier puder dać. Obficie, nie? No mega obficie to leciało. Więcej. A właśnie tak. Mamy pierwsze danie, tak się prezentuje. Wolisz bombkę czy choinkę? Ja choinkę. Choinkę? Dobra, to próbujemy bombki. Jestem ciekaw, czy to jabłko się w środku zrobiło, ponieważ ono było grube. Tak wygląda przekrój, gorące jeszcze. Ale wygląda to jabłko na w miarę takie usmażone. Jabłko jest w punkt. Nie jest ani takie mega rozciapciane. Ma idealną konsystencję. Ej, to jest włos, psi. A samo ciasto, pomimo tego, że daliśmy tutaj cukier, jeszcze jest cukier puder na górze, to szczerze to nie jest jakieś mega słodkie. Myślałem, że to będzie mega słodkie, ponieważ tego cukru daliśmy dużo. I do środka, i na wierzchu, i jabłko jeszcze jest według mnie też słodkie. Kamufluje się. Jeżeli chodzi o smak, dałbym tutaj w skali 7-punktowej
5 na 7. Ale nie są to najlepsze racuchy, jakie jadłem, ale myślę, że warte jest testowania. Czy ten przepis zrobiłbym moim znajomym? Myślę, że nie otworzyłbym. Jest to po prostu zwykły przepis na racuchy, to wydaje mi się, że da się je zrobić lepiej. No i teraz najważniejszy test, twój. Ciekawe, czy choinka będzie lepsza niż bombka. No widzę, że to ciasto nie jest aż takie mocno dopieczone. Gruby kawałek jabłka, krótko trzyma się na oleju, od razu mocno się smaży. I z tego wychodzi, że szybko musimy obracać i już ściągać z talerza, nawet sama Wersow to mówi. No i dla mnie one są tak nie do końca dorobione, ponieważ najważniejsze, co jest dla mnie, to to, aby to jabłko się przydusiło i aby było w środku miękkie. No dobra, ale ogólnie akceptujesz czy nie? 2. 2 na 7? Kolejny przepis, jaki robimy, masz brudną bluzę. Sorry, nie mogę się powstrzymać. Ale wiesz co? Ale uwalona jesteś. A mogę coś ci powiedzieć? No, to jest moja bluza? To jest moja bluza. To ja mam uwaloną bluzę. Ja pierdzielę. Kolejny przepis, jaki robimy, jest to przepis wielkiego, potężnego youtubera AJ The Polish American. Nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej, AJ. Zobaczymy, czy twoja owsianka jest dobra, czy nie. Sprawdzimy to. I on w tym filmiku nazwał to, że to jest najlepsza owsianka, jaką próbowałeś, bądź próbowałaś. Zobaczymy. 100 gramów płatków owsianych bierzemy sobie do rondelka. I teraz proporcje pół na pół. 125 ml mleka migdałowego, nie kokosowego i woda, również 125 ml. Dużo cynamonu. Mamy cynamon? Mam. Bierzemy sobie tak, o, żeby porcyjka była fajna. I teraz dajemy na wolnym ogniu pod przykryciem, żeby te płatki się udusiły. Kiedy płatki owsiane zaabsorbowały większość wody, przychodzi teraz etap na dodanie mrożonych owoców. Więc dajemy sobie kilka kostek mango, dajemy sobie kilka kostek owoców leśnych. Przymyka sobie, żeby te owoce teraz w tej ciepłej temperaturze tutaj rozmiękczyły się, żeby stały się mniej mrożone. Więc znowu sobie możemy na chwilę tutaj przykryć. I bierzemy odżywkę białkową. Bierzemy sobie WPI 90 o smaku lodów waniliowych, 30-40 gramów. Przypominam Ci, że jeżeli robisz zakupy na sklepie na KFD, wpisuj kod IFM. Oszczędzasz, ponieważ daje Ci to rabacik przy zamówieniu, przy i tak już niskich cenach. A jeżeli nie robisz zakupów na KFD, to serdecznie Cię zachęcam. Suplementy, żywność, akcesoria treningowe, też akcesoria w sumie takie kuchenne, ponieważ niedawno wjechały tam wagi. Są spreje do gotowania i tak dalej, i tak dalej. Kod IFM. Pamiętaj, zawsze rób z nim zakupy. 1,5 miarki. Wszystko ze sobą mieszamy. No, powiem Ci, że robi się fajna konsystencja, więc no, na razie to wygląda bardzo przyzwoicie. Ja pitole, teraz obczaiłem, że on nie dodawał tego białka bezpośrednio, tylko dawał je w shakerze rozmemłane, więc dodajemy trochę wody. Ja pitole, widzisz? Niby miał robić krok po kroku, a chłop się pogubił. Ale powiem Ci, że według mnie lepsza konsystencja była wtedy, bo była taka fajna właśnie owsiankowa. A teraz się robi trochę zawodnista. Masło orzechowe dodał, twarożek grani rizisowe, pewnie mniej zdrowe, ale kto pyta. Przykładamy owsianeczkę na talerz. Ciapka. Ciapka, jakie słowo. Masło orzechowe. Twarożek grani albo serek wiejski. No i co? Tak się prezentuje nasz posiłeczek. Mamy tutaj naprawdę potężną porcję. No będzie jak Adam tak dzień w dzień je, to nie dziwię się, że z niego taki duży chłop. Zobaczymy, czy te owoce faktycznie już zrobiły się takie akurat. Dobre, nie zrobiły się ciapkowate. Powiem Ci, że naprawdę Dobre. jest smaczna. Mogłoby się wydawać, że to jest zwykła owsianka. Mango jednak było zimne. I pasuje ten serek wiejski, i pasują te owoce, i pasuje masło orzechowe. Smakowo dla mnie 6 na 7, bardzo dobra. Jeżeli chodzi o to, czy zrobiłbym to moim znajomym, no to jeżeli znajomy by do mnie przyszedł na trening, no to tak. Ale w gości na taką imprezkę to już nie. No i teraz najważniejsza opinia twoja. Bardzo mi smakuje, no. To trzeba przyznać. Ostatnio wam powiem, że już za dużo tych owsianek zjadłam w życiu, już nie mam ochoty na owsiankę. I tak sobie pomyślałam, że tutaj tak samo będzie. A to, kurde, jest dobre. Nie, naprawdę, to jest I w smaczne. ogóle beczka, bo nie daliśmy ani jednego niczego słodzącego, a i tak to jest słodkie i dobre. Polecam, zróbcie sobie, bo naprawdę jest dobre, no. Kolejnym youtuberem, którego przepis sobie zobaczymy, jest to Michał Wrzosek i jego przepis na naczosy. On tam w tym filmiku mówił, że jestem dietetykiem i jem naczosy, a zaraz Ci pokażę, jak z nich zrobić pełnowartościowy posiłek. I do przygotowania tego posiłku będziemy potrzebowali naczosy, mozzarella ser, czyli teoretycznie ser o obniżonej zawartości tłuszczu, paprykę, czyli warzywa i kukurydzę, również warzywa, a jako źródło białka kurczaka. Już wcześniej go zrobiliśmy, ponieważ on miał tam w przepisie grillowaną pierś z kurczaka. My ją sfrajerzyliśmy, czyli mamy frajerską pierś z kurczaka. Zaoszczędzimy czas, zrobimy to we frajerze, ponieważ tam nie było informacji, że to ma być w piekarniku, tylko po prostu pieczone. Więc bierzemy sobie taką silikonową foremkę, na to papier do pieczenia, naczosy.
wysypuję. Powiem wam, że mega dobry skład mają te nachosy, ponieważ jest mega krótki jak na chipsy. Więc wysypujemy sobie nachosiki. Dobre, wkicą. Piwo! Paprycioza. To jest patent z TikToka. Jak obrać szybko paprykę. Kroisz tu, bierzesz teraz, przecinasz tutaj, wykrajasz tak, wywalasz środek, paseczki. I to jest niby tak, że dodajesz do teoretycznie niezdrowego posiłku warzywa, źródło białka i masz pełnowartościowy posiłek. Możesz jeść wszystko, tylko to odpowiednio bilansować. Kukurydzę. Dobra, postrzępimy tak jeszcze. To może być nawet fajny posiłek dla znajomych. Posypujemy na górę, żeby to się fajnie zapiekło. Nie za dużo, ale po prostu, żeby była ta wersja serowa. 5 minut, 200 stopni. No to zobaczmy, co z tego wyszło. Tak to się prezentuje. No powiem ci, że posiłeczek wygląda obiecująco. Nawet znalazł się tu włos. Nie, to jest akurat chyba mój. Dzisiaj byłam na pazach, możecie ocenić od 1 do 10. Jest ciągnący się ser. Przydałby się jakiś sosik chyba tutaj, ale szczerze mówiąc wygląda to obiecująco, fajnie i nawet imprezowo. Zajebiste. Fajnie się to je. Wyciągasz sobie chipsa z warzywkiem, z serem. Jakby do tego dołożyć dip, moczysz sobie albo oblewasz. Najbardziej mi to smakuje, bo na razie z wszystkich 6 na 7 dałbym, na razie nie daję 7 na 7, bo brakuje tego sosu. Co do drugiej zasady, czy podałbym to moim znajomym? Myślę, że spokojnie tak. Jest to nawet takie trochę imprezowe. Myślę, że to fajnie nawet by się sprawdziło jako przekąska na Sylwestra. Jest dobre, aromat jest dobry, przyprawy są ok, tylko dla mnie jest za suche. Naprawdę brakuje tutaj tego dipu, ja czuję już trochę się umęczona, ale jest ok, ogólnie mi smakuje, naprawdę. Jakby byłby tutaj dip, na przykład ten z KFD serek topiony, no to ja już bym była uradowana bardzo, bo bardzo lubię nachosy. Testujemy? Testujemy. Dobra, damy sos serowy. Lepiej. Lepiej. No, lepiej. Lepszy poślizg. I od razu jakby te składniki wszystkie inne się tak lepiej komponują. Tak, no i się łączą, nie? Lekko skropić sobie dipem i jest naprawdę petarda. Przechodzimy do kolejnego przepisu, żeberka od Książulo. Wszyscy widziałem, że propsowali to w komentarzu, więc zobaczymy, czy naprawdę są takie dobre. Jak już ci mówiłem, jeszcze żeberek nigdy nie jadłem. Debiut, jeżeli chodzi o to. Mamy też marketowe żebereczka. No i teraz trzeba pozbyć się błony. Mamy wstępnie obrobione, bierzemy musztardę, robimy warstwę musztardową. I teraz lecimy z przyprawami, bierzemy granulowany czosnek, ostrą paprykę, wędzoną paprykę, pieprz, sól. Rozkładamy sobie folię aluminiową, świecącą stroną do środka i teraz przekładamy żeberka i tym zestawem przypraw tutaj posypujemy. Jak ktoś wie, czemu świecącą stroną do środka, to niech napisze w komentarzu. Mamy żebereczka zawinięte w folii i dajemy na 3 godziny do piekarnika. 130 stopni na 3 godziny. Żeberka po 3 godzinach tak się prezentują. Nie no, myślę, że spoko. Ujujuj, rozpadły się, takie kruche. Ale teraz zajmujemy się glazurowaniem. Ciepła woda, bierzemy trochę miodu. Ciepła woda, żeby ten miód się fajnie rozpuścił. On tam używał sosu barbecue. My mamy taki z KFC, więc myślę, że nada się tutaj idealnie. Troszeczkę ostrego sosu, my mamy tutaj bullduckowy, więc myślę, że on nada tutaj fajnego posmaczku. I glazurujemy. I z każdej strony tutaj osmarowujemy. Najpierw lecimy tą stronę, na 5 minut do piekarnika, 190 stopni, a później z drugiej strony i tak powtarzamy z 2 razy jeszcze. No to mamy finalną wersję żeberek glazurowanych, tak się prezentują. Wygląda to fajnie. Był mega problem z przełożeniem tego z piekarnika na deskę, bo takie kruche są i takie rozpadające się. Test Książula, który tam wykonał. No zobacz. Oddziela się. Wow, serio dobre, lekko pikantne, jest miodowy posmak. Smakowo jest naprawdę bomba. No, dobra. Kurczę, ci powiem, że dla porównania kiedyś muszę pójść do knajpy. Fiu. Ciekawe, ile tłuszczu mają, nie? No, czy to ważne? Makro pewnie unlimited trzeba mieć. Więc jeżeli chodzi o smak, no to powiem ci, że naprawdę daję 7. Nie mam porównania do innych. Pyszne mięsko rozpuszcza się w ustach, że tak powiem. Jest naprawdę delikatnie, fajnie odchodzące od kości. Kruche. Jakoś sząs. Pytanie, czy dałbym to znajomym? Myślę, że na jakąś imprezę warto coś takiego zrobić. Czas przygotowania jednak jest gigantycznie długi. No, gigantyczny, naprawdę. I powiem ci, że nam cię to robiło. z zachodu z tym jest naprawdę wukta. Teoretycznie to się samo robi, no bo wkładasz do piekarnika, ale później musisz glazurować, obracać. Te żeberka już się rozpadają. Już prąd, bo to 4 godziny praktycznie się. No i twoja.
opinia? Moja opinia jest taka, że jest dobre. Dla mnie delikatnie pikantne, jak na takie mięsko. Dla mnie za mocno trochę. Za mocno? Za mocno uważam, że. Ale to wystarczy, że w glazurze sobie dasz Tak, mniej tego wiem, sosu, wiem. albo po prostu Ale go unikniesz. kruche, fajne mięsko, rozpada się. Jest naprawdę totalnie. konkretny. No 7 na 7, no naprawdę bardzo dobre. Dajemy go na pierwsze miejsce. Nie wiem, czy wiesz, ale pan Robert Makłowicz również jest youtuberem i zrobimy sobie makaron. A zaczynamy od ugotowania 400 gramów makaronu. Przekładamy. Jestem ciekaw, czy ten makaron będzie miał moc przebicia i wbicia na pierwsze miejsce. Bierzemy sobie pomidory. Pomidory są malinowe. Teraz musimy je obrać i pozbawić ich pestek. W międzyczasie podgrzewamy tutaj oliwę, na której będziemy zaraz wkładać nasze obrane pomidorki. Mamy liście mięty oraz mamy czosnek. Damy sobie 2 ząbki, ale najpierw wyżłobiemy pomidory. Pomidorki dajemy do oliwy. Zaprzyjaźniamy je ze sobą, oliwka z pomidorkami. Dajemy czosnek, 3 ząbki, mięta, rwiemy ją, żeby miała więcej aromatu. Też dajemy ją do środka. Ogólnie, nie wiem czy ci wspominałem, ale to jest przepis na makaron letni, a my go robimy zimą, więc zobaczymy czy to będzie pasowało. Dlatego postanowiłem tutaj wybrać ten przepis, bo jest to makaron, którego nie próbowałem, więc myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie kulinarne. Fajnie to się wszystko zaprzyjaźnia. W oryginale były papryczki peperoncino suszone, ale niestety byłem przekonany, że są na chacie, ponieważ niedawno je kupowałem, ale nie mogę ich teraz zlokalizować. Zastępczą opcję, ostre papryczki. Weźmiemy sobie troszeczkę tej i troszeczkę tej, więc będziemy miks mieli 2 ostrych papryk. Kroimy je drobno i również wpuścimy je do pomidorów, żeby wydobyły tutaj ostrość i wrzucamy papryczuszkę. Sosik mamy zrobiony, no i teraz dodajemy makaron na delikatnym ogniu. Wszystko dalej ze sobą zaprzyjaźniamy. Nakładamy porcję. Podstaw mi talerz. Po co? Czemu? I bierzemy tarty świeży ser Pecorino Romano. Bardzo ładnie pachnie. Weźmiemy sobie takie oczka, albo takie większe plastry tutaj, o. Proszę powiedzieć stop. Stop. Tam jeszcze było, że sól, pieprz do smaku może być? Chcesz trochę pieprzu na górę? Chcesz? Dobra. Lekko soli, trochę pieprzu. Tak się prezentuje danie makaronowe. Makaron letni pana Roberta Makłowicza, jedzony zimą. Ciekawe doświadczenie kulinarne. Ile to smaku przewodzi, jak to smakuje. Jest posmak delikatny mięty, ale on jest taki bardzo z tyłu. Jest słony, więc to jest dobre. Bardzo aromatyczny. Mam wrażenie, że bardzo włoski. Choć zarazem właśnie takie nuty tutaj letnie się przebijają. Jeden z lepszych makaronów, jakie ostatnio jadłem. A jestem ciekaw, jak ten ci siądzie. Niby mało składników, niby taki prosty, a naprawdę bardzo dobry. Powiem ci, że taka ilość makaronu sprawia to, że tego sosu wcale nie ma wiele. I to jest dobre, bo czujesz makaron, a nie sos. Bo często jest tak, że dostajesz więcej sosu niż makaronu. Więc powiem ci, że ten makaron dałbym 7 na 7. Jest naprawdę przepetarda. Jeżeli chodzi o zrobienie go moim znajomym, zdecydowanie bym go polecił. Jest szybki w przygotowaniu, więc również bym śmiało go zrobił. I ty oceniasz go ile? 8 na 7. 8 na 7? Chciałam podkreślić, że jest na pierwszym miejscu. Czyli makaron pana Roberta Makłowicza wjeżdża na topkę i jest to najlepszy przepis z wszystkich, które tutaj sobie dzisiaj spróbowaliśmy. Otwórzcie, naprawdę, No, otwórzcie. serio, mega prosty. Link do przepisu będzie zamieszczony w opisie.